naprawa 10-letniego sprzętu ma sens? No nie, ale jeżeli nim jest konsola PS4, to ja mówię tak. A tym bardziej, że słuchajcie, jest listopad i dokładnie 10 lat temu, w końcówce listopada, nastąpiła premiera europejskiej wersji konsoli PS4. Wtedy pojechałem do MediaMarktu, kupiłem konsolę po to, żeby ją rozebrać i zrobić pierwszy na świecie rebaling. Dzisiaj będziemy się ścierali zapewne z tym samym, także zapraszam Was na materiał. Nawet mam ten sam fartuch co kiedyś. Mam tu gdzieś przygotowany materiał, podgląd wtedy, co się działo. Powiem Wam, kurde, człowiek wraca sentymentalnie do tego, bo to jest aż dziwne. Już tylko włączę to ujęcie, cyk. O, jest podany monitor, pokazany, cyk. O, ja troszeczkę tam 2 kg chudszy. To było fajne, bo nie wiedziałem za bardzo, jak tą konsolę rozebrać. Człowiek się musiał uczyć wszystkiego. Rozbieranie, sprawdzanie. Kurde. Piękna sprawa. To jeszcze na starej lokalizacji. I po kolei kroki, wszystko, lutowanko, obklejanie kaptonem, zabezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. Także to było dawno temu. Można powiedzieć, może i nieprawda, no ale kurczę. Gdyby nie tamte działania, nie tamte kroki, nie byłoby mnie tu i teraz. Także sprawdźmy, sprawdźmy. Taki sentyment. Także ilu z Was w ogóle oglądało mnie wtedy? Możecie mi napisać, bo to jest takie naprawdę fajne, że kanał na YouTubie ma ponad 10 lat. Podoba mi się ten temat, że można było sobie obrać drogę w tym kierunku, żeby móc robić to, co się chce. Chodź baby, podłączmy ją tak w ogóle, nie? Ona ma mieć bloda. Co znaczy blot? Klasyczna usterka procesora, czyli Blue Light of Death. Także konsolko, odpalamy Cię. 3, 2, 1, go. Na razie to ona nie reaguje na włącz. O, dobra. Zaczyna, chociaż słabo widać, Wy tego nie widzicie. Strasznie słabo świeci, za jasno tu jest. Jak zgasimy, to będzie widać taką pulsującą diodę, ale powiem Wam, że biednie świeci. Tak czy siak, konsola PS4, jeżeli nie przejdzie z niebieskiej pulsującej na białą, jest źle. I w tym wypadku my jako serwis możemy robić co? Tylko i wyłącznie rebaling, reballing, jak zwał, tak zwał. W Polsce różnie na to mówią. Więc tylko się upewnijmy, czy faktycznie to dzisiaj będzie miało miejsce. Poczekajmy cierpliwie, to jest tak do minuty czasu. Jeżeli ta niebieska pulsująca nie przejdzie na białą, to jest lipa. Z tego ujęcia jest lepiej widać. W ogóle widać postęp technologiczny, jak wtedy było nagrywane, coś, jakie kamery, jakość, rozdzielczość, a teraz, panie, to jest motywujące, nie? Że technika idzie do przodu. Szkoda, że nie jest to powiązane jednocześnie z czym? Z mniejszą awaryjnością, bo jakby nie patrzeć, to wiecie, im nowsze konsole, no to tym ciężej dla nas, dla serwisów niezależnych jest z ich naprawą, więc trochę słabo, no ale dobra, wyłączmy ją, bo konsola cały czas mruga na niebieskiej i nic się z tym nie stanie, więc okej. Odepnijmy jej zasilanie awaryjnie, bo niekiedy to różnie bywa. Rozbierzmy ją trochę. Ta konsola ogólnie już była rozbierana, tylko tak sobie pomyślałem, kurde, jest listopad. Tak w głowie myślę, coś z tą datą jest takiego szczególnego, a to 10 lat. 10 lat PlayStation 4. Więc nie no, ja mam do tej konsoli mega sentyment. Uwielbiam budowę, kształt, kulturę pracy, w zasadzie też, no bo kurczę, to jest naprawdę kawał fajnie wykonanej konsoli. Najlepsze w niej było to, że lutowanie zdawało egzamin. W dawnych czasach, znaczy w dawnych, no mówiąc 5 lat do tyłu, 10 lat do tyłu, zaraz po premierze dostawaliśmy pierwsze modele PS4 do lutowania, robiłeś rebaling, to działało. I dzisiaj właśnie dowiemy się, czy lutowanie 10-letniego sprzętu ma sens i czy ją przywróci do życia, bo tak wiecie, statystycznie jest coraz gorzej, bo utlenia się układ, laminat, wszystko działa na niekorzyść naszą, serwisantów, więc sprawdzimy. Wtedy materiał był właśnie bez komentarza, ale to jakby nie patrzeć, taka strefa komfortu, no kiedyś ciężko było w ogóle odezwać się w momencie, kiedy wykonujesz pracę. A teraz jest troszeczkę lepiej, ale nie zawsze lepiej. Dobra, cyk. Musimy się dobrać do środka, rozebrać, więc już szukamy jakiejś pomocy, penseta, szczypce, odepnijmy jedno, drugie.
Chodź, baby. No i ten fartuch. To jest dokładnie ten sam fartuch, co miałem wtedy. Trochę może obdarty, może co, ale to dalej to samo. Tylko że wtedy leżał na mnie trochę nie do końca. Teraz opięty. Skurczył się w praniu, wiadomo. Także rozbierzmy ją. Mówię, większość śrub jest wykręcona, żeby nie przedłużać. I hasło przewodnie dzisiejszej naprawy to sentyment. Sentyment i może sport. Wiadomo, robimy troszkę zarobkowo, ale mimo wszystko to jest sztos. Ja uwielbiam te płyty. Z nimi od samego początku był ten plus, że laminat nie wyginał się. Nieważne, czy lutowałeś to lepszą stacją, gorszą. Układ przeważnie siadał równiutko i nie było problemów z jego poprawnym wlutem. Pamięci VRAM z tej strony może nie najlepszy pomysł, ale życie pokazało, że w późniejszych generacjach PS4, jak były pamięci, w sumie tutaj są z dwóch stron, i w późniejszej generacji były ramy od spodu, to tam ciężej nam się to lutowało, natomiast ta płyta jest jak najbardziej taka właśnie podatna na lutowania i nie ma degradacji laminatu, wyginania się, przebarwienia. O ile oczywiście używamy sprzętu, no w miarę, no umówmy się, że nie będziemy robili tego na w piekarniku. Niektóre filmy u nas na kanale pokazały już znacząco, że da się, klient potrafi, ale potem różnie z tym bywa, więc wiecie jak jest. Teraz tak, pastę sobie zatrzymy. Z pastą, to jest właśnie to jest, o czym wspominałem wcześniej, postęp. Kiedyś, ile ja musiałem złych słów wypowiadać na to, żeby usunąć taką pastę. A teraz wiesz, że jest coś takiego jak, nie wiem, KT5. Oczywiście nie jest to reklama, bo mi to znajomy powiedział o tym materiale, preparacie. Przecierasz, ciach, pasta znika. I do usuwania pasty nie ma nic lepszego. Żadna IPA. Nie. Musi być KT5. On działa rewelacyjnie. Nie ma smug, mazów. I tyle. Jest pięknie. Także sama w sobie płyta, czy ona była kombinowana? Możemy spojrzeć. Nie widać nic złego. Nie ma przebarwień. Nikt tu przed nami zapewne nie był. Także teraz co? Pójdziemy sobie na podgrzewacz, nagrzejemy laminat i polecimy w kulki. Także idziemy, nie? Płyta się już nagrzewa. W prawym dolnym rogu macie podgląd tego, co było wtedy robione. A dzisiaj polecimy niemalże w podobnej kolejności, czyli cyk, lecimy stopnikiem. Będzie widać jakiekolwiek różnice w robocie. Czy będą, czy nie. Oczywiście teraz na pierwszy rzut oka kapton. Bo wtedy kaptonem obkleiłem mimo wszystko układy. Podkleiłem termoparę. Teraz mam termoparę na gęsiej szyi, więc takie tematy łatwiej mi jest realizować. Druga sprawa, jest inna maszyna do lutowania. Wtedy było Jowy. Teraz mamy JBC plus podgrzewanie hoterem od góry, więc taka różnica. I tam już tak samo coś się dzieje na tym monitorku. Cyk, nagrzewanie i zaraz sobie wystartujemy. Zobaczymy, kto pierwszy zdemontuje układ. Pyk, 440 i nagrzewamy. I lecimy. Oj, chyba Spox sprzed 10 lat będzie pierwszy. No już układ zdjęty. Co zrobisz? Ale wtedy byłem zadowolony. Kurde, ściągnąć ten układ to była 11 w nocy gdzieś. Się działo. No i wtedy miałem rękawice. W tym momencie nie mam. Założę potem. Grzejemy. Tutaj temperatura powoli rośnie. A tam już spod skórki zbiera. Halo. Układ pływa. Pyk. Ściągamy go. No i dobra. Układ już jest w moich dłoniach. Nagrzany. I odsysak lepszy teraz mam. Wtedy był no po prostu inny, nie? Więc kładziemy układzik rozgrzany. A my wracamy na maszynę, bo trzeba te kulki po prostu zebrać, bo póki laminat jest gorący, to lepiej na nim pracować, bo tak jest bezpieczniej, więc z powrotem na ujęcie, na maszynę i lecimy. I cyk jak zawsze, kulka cynowa do zrobienia, termopara do zabrania. Czy na laminacie widać zimne luty? Nie. To wszystko siedzi elegancko.
A ta robota to jest czysta formalność. Przejeżdżamy szpatułą. Kulka cynowa do Was mruga, dosłownie. Lecimy z solder maską. Delikatnie, żeby nic nie zetrzeć. Pyk. No i mamy to. Co tam Spoksu robi? Już kręcił coś, kurczę. Ale oczywiście my nie robimy tutaj konkursu, w którym się ścigamy na czas. Tylko tak mniej więcej chciałem to pokazać, żeby było widać. Co, jak, porównanie, przeszłość kontra rzeczywistość, teraźniejszość. Więc polecimy. No i wtedy nie miałem sita. Weź układaj taki układ, ogarnia jak nie masz sita. To było niemiłe. Naprawdę. Ok, ten laminat już mamy ogarnięty. Ta kulka cynowa stąd już wyjeżdża. No i teraz danie główne oczywiście. Procesor APU. Na nim się trzeba skupić. Ustawiamy grot szpatułę i ściągamy cynkę. Przygotowane wszystko, cyk. I zaraz grzejemy dziada po kolei. Temperatura możliwie niska, 280 stopni. I powoli tą cynę zabierzemy. To jest najlepsze, że ja 10, już no ponad 10 lat lutuję układy BGA i jeszcze mi się to nie znudziło. Lubię te kulki, naprawdę. Bo to nie jest tak, że właśnie robię to 3 lata, no i dobra. Wypalenie zawodowe. Ja już ponad 10 lat lecę w kulki. Jakoś one są ze mną. Gorzej jak to nie wstanie, no ale tego jeszcze nie wiemy, nie? Bo w przypadku dokładnie tej usterki ja zrobię swoją robotę ok, ale nie wiadomo, czy to zadziała. I tu jest największy problem. Robisz wszystko tak jak trzeba, a układ nie wstanie, sprzęt nie zadziała. Niestety to jest siła wyższa, więc w takim wypadku co zrobisz? Nic nie zrobisz. Po prostu tak miało być. Czyścimy teraz po kolei układ ze starej cyny. Nie śpieszymy się. Pyk. Możemy sobie odciąć plecionki kawałeczek i znowu dalej. Pytałem Was jakiś czas temu, czy takie ujęcia chcielibyście mieć wolniejsze, przyspieszone. Mówiliście, że w głównej mierze, żeby zostawić to w naturalnej prędkości, bo jakby nie patrzeć, ktoś chce przyspieszyć, to co dużo mówić. To sobie włączy na YouTubie razy 2. Ciekawe, ile z Was ogląda mnie z prędkością 1,5 razy 2, czy tam, nie wiem ile ten YouTube tam pozwala. Chyba 2,75. Coś takiego w głowie mi siedzi. Ja oglądam filmy z prędkością naturalną. Po prostu nie rozumiem, kiedy jest szybciej, nie? Dobra. Ściągnięte, ściągnięte. Teraz musimy sobie popsikać ten układ. I do tej czynności użyjemy PCC-15. PCC-15 póki co najlepiej zmywa topnik. Stary topnik z układu. Układ nie jest co prawda wtedy taki śliski, lśniący i fajny, ale jest najbardziej czysty. Więc musimy go trochę wymasować. Pyk. I on już zaczyna wyglądać. Jest gładziutko, nie? Jest bardzo dobrze. Więc co dalej? Teraz potrzebujemy stolik. Oczywiście bez stolika to jest nie robota. W tamtych czasach oczywiście nie było sita. Trochę przetrę. Ale już teraz poszło to wszystko do przodu, więc to jest na plus. Sprawdźmy, w którą stronę ma być układ. W tą. Zaraz go skręcimy. O, cyk. I tutaj bez większych nacisków dokręcamy.
No dobra. Kolejna rzecz. Pozycjonowania sita. Wszystko jest luźne, bo o ile lutujemy jeden typ układów, no to możemy sobie ogarnąć dosłownie stolik na jeden układ. Czyli wyciągasz sito, wkładasz i zawsze jest ok. I to z tą stronę w tą. Musimy teraz zrobić tak, żeby wszystko miało pokrycie. Z tym jest różnie, ale chodź baby. I teraz, trzymając paluchami, skręcamy ramiona stolika, cyk, z jednej strony, z drugiej. No i zaraz będziemy mogli sypać kulki. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ok, to jest w miarę. Więc przesuńmy sobie resztę obudowy. Minionek działa? Minionek działa. Minionek, chodź, pokażesz trochę i ty, bo wtedy ciebie nie było. Ty się jeszcze wtedy nie narodziłeś, człowieku. Tak się czasy pozmieniały. Widzisz? Trochę topnika, cyk, pędzelek. Grzejemy hotem. I smarujemy topnik. Trzeba go rozprowadzić na całej powierzchni. I słowo klucz, nie za dużo topnika, bo bez tego, znaczy z tym znaczy się, no faktycznie będzie problem, nie? Ja do dzisiaj używam tego samego rozwiązania, czyli kładę kulki, szablon, czyli sito te od góry zabieram i grzeję, nie? No i to jest ultra trudne, ale dokładne, kontrola. Ma to sporo, więcej plusów niż minusów, ale mówię, trudno się z tej technice, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Przykładamy. Ok, tu jest pokrycie bardzo fajne. I kuleczki. Kuleczki będą 0,5. Pyk. I sypiemy. Zobaczymy. To sito jest trochę wygięte, więc nie wiem, czy mnie w balona nie zrobi. Się okaże. Więc teraz tak, zabieramy górę, blat. Teraz dociskając resztę, czekajcie, bo to są takie rzeczy, kiedy różnie bywa. O. I zaraz sypię kulki. Pyk. Ciekawe, jak to teraz wygląda. Czy jest dobrze, czy jest źle? No nic. Podygajmy stolikiem. Trochę kulki są przesunięte, ale jestem dobrej myśli. Dobra, zabieramy górną część. No. Idziemy na minionka. Chodź, minionek, pokaż, co jest grane. Czy nie ma nigdzie tutaj problemu? No powiem wam, że jest spoko. Jeszcze pensetą sobie poprawię jedną kulkę gdzieś, właśnie tą. O, ta kulka to już widzicie. Dzisiaj w konia mi zrobi. Chodź, nałóżmy. Moment. Dobra, dołóżmy tą kulkę, bo tutaj turbulencje wychodzą. Chodź, baby. Jak reszta. To wszystko, no widzicie, ta jeszcze strona troszeczkę odstaje. O. I nagrzewając układ i mając szczęście, te kulki wyrównają się. Jak będzie, zobaczymy. Teraz chod w rękę i zaraz nagrzewamy, co będzie, nie? Więc chwila, moment. No i lecimy, tylko nadmuch mniejszy, bo żeby nam kulki nie pozlatywały. Temperatura tam może być 380 i powoli grzejemy dziada. Robimy przybliżenie. Zobaczymy, jak dzisiaj kulki się zachowają. Czy będą problemy, czy jednak nie. O. Come on, dawaj. To też jest o tyle fajne, że nawet jakby ktoś chciał patrzeć na monitor, nie? Masz podgląd na monitorze, bo są już kamery HDMI i widzisz to też całkiem spoko. Aczkolwiek ja wolę patrzeć w okulary. Możliwości są lepsze. Dokładność, precyzja
Inaczej się pracuje właśnie, kiedy patrzysz w okular, a inaczej, kiedy patrzysz w monitor. Ale jak ktoś się nauczy jednej techniki naprawdę dobrze, to będzie w tym mistrzem. Grzejemy. I kulki tak powoli, zgrabnie siadają, kulka po kulce. Grunt, żeby się nie zlały. Pyk. No i lecimy. Kolejny róg. Siadanie kulek jest hipnotyzujące. Nie! O! Już myślałem, że się zleją. Już to widziałem. I dalej, dalej, dalej. Spoko idzie. Po kolei. Pach, 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 pach. One tak fajnie wskakują, nie? O nie, tam jest o jedna kulka. Coś jest... Przegapiłem. Chwila. Trzeba zrobić korektę. Pyk. I dodać jedną kulkę. Zaraz zobaczymy. Uda mi się, czy mi się nie uda? Udało się, sprawnie, bez przycięć. Także lecimy dalej. No, dawaj, dawaj. Odwracamy układ. Przekręcamy. I dalej. Te kulki oczywiście nie siedzą idealnie równo, ale dolejemy topnika i zrobimy swoje. Teraz grunt, żeby cyna złapała do padów lutowniczych. No właśnie teraz, cyk. I w zasadzie w tym momencie wszystkie kulki już, wiecie, przykleiły się do padów. Można chwilę poczekać. I teraz musimy rozsmarować topnik. Jeszcze raz. Pociągnąć niewielką ilość, dosłownie cieniutko. I jeszcze raz dogrzać wszystko. Niektóre kulki się wyrównają, bo to jest najczęstszy problem wykonywany przy rebalingu układów, przy montażu, gdzie kulki ci się po prostu zleją pod układem, bo nie były równo wygrzane, nie? Ok, cyk i jeszcze raz. Teraz temperaturę możemy troszeczkę podwiększyć i patrzymy, czy coś będzie się wyrównywało, czy nie. Czasami słabo to widać. Ale zobaczymy. No, powiem Wam, że nie ma za bardzo co poprawiać. O te kulki tu na środku. O, właśnie te. W sumie one największy problem robiły, a reszta jest całkiem spoko. No dobra. Czas przygotować preparat do mycia, przy czym poczekajmy te 30 sekund. Niech kulki zastygną, bo nieraz pośpieszyłem się, zacząłem myć za szybko i kulki się zlały, przesunęły się, więc tutaj musimy mieć pewność, że to wszystko już zastygło, nie? I teraz znowu preparat do mycia, pyk, szczoteczka w dłoń i szuruburu robimy. Korekta położenia, cyk. Lubicie dźwięk szczoteczki? Ja średnio. Skojarzenia są wiadomo jakie. No ale co zrobisz? No już zaczyna to wszystko wyglądać. Tak jest. Taki układ jeszcze można, wiadomo, domyć, żeby te rzędy kulek były jeszcze ładniejsze. No i koniec końców
Takie są nasze kuleczki. Są równe. W dobrych odległościach, nie ma tam problemów. No i taki układ, no cóż, trzeba wypozycjonować na płycie głównej, na laminacie i dokonać poprawnego wlutu. Tak się zastanawiam, ile w ogóle do tej pory zrobiłem rebalingów konsol PS4. Trochę tego było. Jakby tak poszedł dalej, ile było skuteczności, to myślę, że z 65-70% na tak. Przy czym skuteczność tych napraw spada im dalej, wiecie, w przyszłość. Bo w dawnych latach na 10 lutowanych PS4 wstawało 8-9. Tak było. Natomiast teraz niestety na 10 lutowanych PS4 wstaje na nogi 3, czasami 4 bym powiedział. I tutaj dysproporcja jest niefajna, więc o to chodzi, nie? Że kurczę, robisz wszystko dobrze, a mimo wszystko i tak ten sprzęt nie gada. Ok, układ jest doczyszczony, kulki są równiutkie. Widać, widać. Tam jeszcze coś tam delikatnie jest na środku, ale wszystko jest git. Także teraz idziemy na laminat, dajemy topnik, bo on już tego się domaga, także moment. I robimy to samo co na podglądzie 10 lat temu. Cyk, topniczek, pędzelek, smarowanko musi być. Ja w ogóle mam tu scenę, gdzie robię pozycjonowanie układu, wlód. Nagrywałem to z GoPro na głowie. Co prawda wtedy tego nie było widać, ale faktycznie tak się działo. Więc może kiedyś to udostępnię. Pomyślimy nad tym. Ok, układ możemy położyć. Teraz pozycjonowanko dokładne. Znaczniki mamy. I zaraz nagrzewanie. Pyk. To jest najważniejsza czynność. Jak to zrobisz źle, to będziesz zły. Bardzo zły. O. Można powiedzieć, że teraz jest wszystko ok, wypozycjonowane, więc co? Ustawiamy górną grzałę i za chwilę dogrzewamy go od góry. Bo układ musi siąść równiutko. I do tego nie możemy mieć żadnych wątpliwości, więc poczekajmy jeszcze chwilę i zapraszam na wlód układu. Odpalamy górę i niech się dzieje magia. To jest ten moment, na który czekam i zwracam szczególną uwagę na to, w jaki sposób ten układ siądzie, bo czasami faktycznie jest tak, że on z jednej strony się gibnie bardziej, tak bywa. No i patrzymy, prawa strona bardziej siadła, wcześniej trochę, lewa troszeczkę później, ale już linia układu jest spoko, nie? Więc nagrzewamy jeszcze dosłownie 5 sekund. I stuzimy płytę. Na podglądzie z Poksu już płytę ma na kurcze laminacie. Także wracamy z nią. Mam już płytę, tym razem w rękawicach, bo ona była wcześniej gorąca, więc trzeba uważać, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Co zrobimy teraz? Obmyjemy sobie układ dookoła, cyk. Ja po prostu nienawidzę, kiedy mamy jakkolwiek ślady topnika na laminacie. Są topniki no clean, nie wymagają czyszczenia, mycia, jasne, natomiast lubię, kiedy to wygląda. Ok, to już lepiej jest. Teraz sam w sobie układ. Czy ono równo siadło? Zajrzyjmy pod minionka. Minionek, powiedz, że widzisz dobrze. Troszeczkę, o, może teraz. No i powiem wam tak. Jest bardzo dobrze. Tutaj na jednym rogu tam widać kawałek topnika. Często jest to mylone ze zwarciem, ale oczywiście takie zdarzenia też są możliwe.
Tylko zawsze jest ale. Pomimo, że, ja już to mówiłem, zrobię wszystko ok, ona i tak nie zadziała, więc za chwilę to jest szybki test, już bez przycinania. Daj trochę z boksu pasty, włożymy ją do budy. No i ciekawe, ruszy czy nie ruszy? Jak myślisz? Ruszy? Daj, napisz, czy w tym momencie? Kurczę, dobrze by było. Więc mówię, zawsze staram się wykonywać swoją robotę jak najlepiej. Tylko w wielu przypadkach nie mam wpływu, centralnie nie mam na to wpływu, czy coś zadziała, czy nie. Bo co innego, jakbym miał teraz dostępny fabrycznie nowy układ od Sony, gdzie robię jego wlód i cyk, to działa, bo to musi działać, nie? A w takim wypadku, kiedy no, my niestety regenerujemy, bo rebaling jest to technika wymiany połączeń i tylko i wyłącznie, a nie wymiany całego procesora, tu się robi kuku. No i przez to sytuacja nie jest fajna, a czas działa na niekorzyść, bo sprzęt ma prawie 10 lat. Co prawda to jest konsola z płytą główną SAB, czyli druga generacja, drugi wypust PS4, więc ona jest na rynku, liczmy 8,5 roku, no ale jak ma zadziałać, to i tak zadziała, nie? Więc teraz tak, ujęcie od góry, pach. Kiedyś to mówię, nawet nie było kamer, żeby coś takiego nagrać. Kiedy wpinasz tasiemkę, to już naprawdę poważne studio, żeby musiałoby być kiedyś, żeby centralnie coś takiego pokazywać, nie? A jeszcze w Polsce to już w ogóle, gdzie myśmy wtedy byli. Na szczęście postęp jest. To wpięte, cyk. Teraz tasiemka od zasilacza. No i ciekawe. Pyk. To już podłączone. Odwracamy PlayStację. Jeszcze dysk. Cyk. Przewód HDMI. I zasilanko. Ciekawe. Podpinamy. Jak myślicie? Zadziała czy nie zadziała? No chciałbym, żeby zadziałała. Przy czym teraz możliwości są 3. Dlaczego 3? Bo wcześniej konsola miała bloda. Ona teraz po przelutowaniu układu może jeszcze gorzej działać, czyli odetnie ją po sekundzie, więc jest jeszcze gorzej, ale to po prostu jest ryzyko wliczone w rebaling, w naprawę laminatów. Druga opcja będzie tak samo, będzie dalej blot. Trzecia opcja, ten najlepszy scenariusz dla nas i dla klienta, to jest właśnie taki, że sprzęt zaczyna działać. Także 3, 2, 1, go. Niebieska mruga. Zobaczymy, czy się pojawi znaczek PlayStation. No, baby, z okazji 10-lecia daj obraz i mnie nie denerwuj. No. Jak myślicie? Zadziała czy nie? No, czekamy. Czekamy. I się doczekamy, czy się nie doczekamy? Niebieska dioda cały czas pulsuje. Bez wyjątku. Po napędzie słychać, że rozkręciło płytę. No i jeszcze tylko pokażę Wam od góry, że faktycznie niebieskie światełko śmierci mruga. I nie mruga nic fajnego. Oczywiście jeszcze w takim wypadku można było zrobić jedną rzecz na wstępie, o której nie wspominałem, ale zostało to zweryfikowane wcześniej, to wypiąć dysk twardy z konsoli, bo czasami, to jest 1% przypadków, zdarzał się, że dysk powodował brak rozruchu i pokazanie obrazu. W tym wypadku to było sprawdzone. No i niestety. Kurczę, z okazji 10-lecia konsol PlayStation 4 przegrałem dzisiaj. Szkoda. To tylko pokazuje, że coraz ciężej się naprawia te konsole, bo tak jak mówię, na początku te pierwsze 5 lat było bardzo fajne. 10 konsol lutowanych, większość naprawionych. Teraz na 10 konsol lutowanych, gdzie ich naprawdę mało dostajemy, no to taki obraz, gdzie wszystko wykonam od A do Z, tak jak zawsze, kończy się tym, że sprzęt nie gada. I po to, żeby potem
jakoś to się rozeszło po kościach, my jako serwis nie bierzemy za diagnozy. Może nowego roku w końcu zaczniemy brać za amortyzację nawet, bo w tym wypadku nasz klient nie płaci złotówki za podjęte działania. Jak się w ogóle zapatrujecie na to, żeby pobierać pieniądze za próbę podjęcia naprawy, gdzie zrobiłem rebaling, topnik, sito, kulki, wszystko zrobione, nie gada. Nie jest to moja wina, jest to wina procesora, no ale to jest ryzyko, nie? Jak do tego podchodzić? Także na razie jeszcze jest to wszystko jak najbardziej darmowe. No i niestety, kurczę, szkoda. Myślałem, że będzie lepszy. Brakuje mi słowa. Lepsze będzie zakończenie. No ale tym razem nie. Także jak materiał się podobał, łapa w górę. Jak nie, łapa w dół. Jak Ci się podoba występ w fartuchu? Gorąco w nim trochę, no ale jak chcecie więcej Spoxa w fartuchu, dajcie znać. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Do następnego. 10 lat na YouTubie. I tyle. Był z Wami Spox 2. Cześć, hej.